Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Mam na imię Marta i mieszkam w Wielkiej Brytanii, ale dzisiaj witam Was z Hiszpanii. Jestem teraz w Santiago de Compostela. Jest to ostateczny cel pielgrzymki, która nazywa się Camino de Santiago, czyli tak jakby droga świętego Jakuba. Zaraz pokażę Wam katedrę, która jest ostatecznym miejscem pielgrzymki, czyli takim kilometrem zero. Tutaj właśnie do Santiago de Compostela idzie pielgrzymka, jedna z najbardziej takich, można powiedzieć, popularnych na świecie. I nie tylko katolicy, nie tylko ludzie wierzący idą tutaj właśnie do Santiago. Idą tutaj wszyscy. Na przykład moja koleżanka, u której jestem teraz, ona też była na tej pielgrzymce, a ona jest niewierząca. Tutaj idą ludzie po prostu, żeby poznać innych ludzi, żeby się wyciszyć, zjednoczyć z naturą, z Bogiem. Droga jest bardzo ładna. Nigdy w sumie nie byłam, ale Krystyna mówiła, że jest przepiękna. Cały czas idzie się praktycznie drogą, która jest zielona, w sensie wokół jest zielono, bardzo dużo drzew, roślin. Idąc tą drogą, idącą pielgrzymką, jeśli przejdzie się minimum 100 km, można dostać certyfikat. Oczywiście to nie jest tak, że można przejechać autobusem. Ma się tak jakby taki paszport, dostaje się go na początku i trzeba dostać stempel, trzeba dostać pieczątkę w takich miejscach spoczynku, bym powiedziała, w różnych takich kościołach, schroniskach, do których nie można dotrzeć autobusem ani żadnym innym transportem, tylko i wyłącznie pieszo. Czyli jeśli przejdzie się na minimum 100 km pielgrzymką, to można dostać taki certyfikat z zakończenia pielgrzymki. Kończąc pielgrzymkę w katedrze świętego Jakuba, ludzie po prostu przychodzą, wiadomo, modlą się. Dużo ludzi wierzy, że w tej katedrze święty Jakub został pochowany, ale z tego, co czytałam na internecie, nie był on tam pochowany, był pochowany w innym miejscu, ale oczywiście wierzący wierzą, że on tam jest i właśnie w tej katedrze modlą się jako tak na zakończenie całej pielgrzymki, czyli tego kilometru zero. To jest katedra de Santiago de Compostela. Jesteśmy teraz w parku Alameda. Jest to jedno z najbardziej lubianych i charakterystycznych miejsc w Santiago de Compostela. Spacer po tym parku był jedną z najlepszych chwil, jaką spędziłam w Hiszpanii. Sami zobaczcie tą roślinność, rzeźby, coś pięknego. Catedral de Pilar. Tutaj widzimy część panoramy miasta Santiago de Compostela. Color is so beautiful. Why didn't you take the camera? I don't know. I have it like very fast. Tutaj mamy kolejną panoramę miasta, katedry. A moment in Spain that they start planting these trees. They are from Australia. Oh, And these trees, I mean this one no because it's very old and they will don't cut it. But in some part of Spain they have a lot of them together and they use it to make paper. And it's kind of bad environmentally speaking because for fires. Mhm. For fires, they are really bad because they get on fire very easy. Tutaj macie hiszpańskie pyszności, rogaliczki. Nie umiem tego powiedzieć, więc sobie przeczytać. Oh, this is the thing we ate yesterday. What is the name of it? Empanadilla. Okay. And these are the pollo preñado. I cannot say it.
now, but they sell it here because we are very close. Okay, so from Portugal. That's nice. So what is inside? I think it's creamy. It's like a cream. The traditional one is this one. There are Yes. others, and the traditional this is like I don't know how to say hojaldre, but I don't know in English. That's fine. And inside there are cream. Okay. There is cream. That's cool. Dobra, to próbujemy. It's very nice. Bardzo dobre, kremowe. To jest takie ciasto francuskie i w środku jest taki krem. Bardzo dobre. Waniliowo-cynamonowy. Pyszne. Yeah, it's very nice. Tutaj mamy muszlę świętego Jakuba, która oznacza drogę pielgrzymów. Patrzcie, jak to wygląda. Pięknie się prezentuje. That is called in Galicia here. That is called queimada, and this is when it is Halloween, the day of Halloween. They use it to make a very strong alcoholic drink, Okay. and they put it on fire. This alcoholic drink, and later they serve it to this cup, and they share with family. It's a tradition from here. What is the name of this place? Praza do Obradoiro. Praça do Obradoiro. It shows where the is going. O ja. Patrzcie, jaki piękny stary budynek. To jest uniwersytet, to jest oddział historii. Przepiękne. Chciałabym mieć zajęcia w takim budynku. Jesteśmy w kościele i tutaj są prezentowane jakieś ubrania. Dziwne to. Krystyna mówi, że to jest uniwersytet, ale to, że tutaj są figury takie kościelne i moda. Nie wiem, trochę dziwne. W Polsce raczej nie byłoby to zaakceptowane. Jesteśmy na takim markecie w środku budynku. La Galiciana się nazywa. Tutaj są różne jedzenia, różne sobie można wybrać. I po prostu sobie siąść i zjeść. Fajnie, bo każdy może wybrać sobie co chce. No, tutaj mamy Spanish omelet. Dostaliśmy jakąś przystawkę, dałyśmy. A tutaj jest piwo z Galicji. Ja zamówiłam sobie krokietes, nie wiem, czy to tak się wymawia, ale tak, zamówiłam sobie krokietes, one są zawsze z beszamelem, plus dodatkowo coś jest w środku, ja miałam lokalną szynkę do tego. My skończyłyśmy jeść i zaraz idziemy na pociąg, będziemy wracać do Vigo. Chciałam wam jeszcze tylko tak na szybko pokazać toaletę. Wiem, że to dziwne we vlogu pokazywać toaletę, ale jest naprawdę bardzo fajna i co jest też fajne, jest tutaj taka osobna toaleta dla rodziców z dziećmi i jest tutaj w środku mikrofala, więc można sobie podgrzeć jedzenie, to znaczy sobie można podgrzeć jedzenie dla dzieci, to jest naprawdę świetne, zobaczcie. To jest toaleta dla rodziców z dziećmi, jest krzesełko, tutaj jest mikrofala, oczywiście przewijak, naprawdę super opcja. A to jest zwykła toaleta, wygląda bardzo fajnie. Lustro z takim trochę obskurnym stylu, bym powiedziała, ale ma swój klimat. Chciałam wam jeszcze pokazać, ile kosztuje kawa. Czarna Americano, 1,60 euro. Jesteśmy teraz w historycznych ogrodach w dawnej twierdzy w Vigo. Tutaj mamy charakterystyczny krzyż, który jest symbolem Galicji. Można go spotkać w lasach, przy kościołach. People that work in the sea. Okay. It's like Southampton. Southampton has a very important. Right, yeah. Like a port. Yeah. Yeah. The same here. And they also make Glasgow because Tutaj widzimy the whole zatokę day, Ria and I de don't think Vigo, it's, a tutaj hodowane są na niej małże. because they are not big and they are really, really old. Tutaj widzimy rekonstrukcję pradawnej osady celtyckiej, jaka istniała tutaj ponad 2000 lat temu. And this is where you work. Jesteśmy na świątecznym markecie i coś będziemy jeść.
looks like a meat inside or fish. Oto, co kupiłam sobie na Christmas Market i będę jeść. Jest to ciasto z kurczakiem i serem. Wygląda pysznie. To jest w centrum miasta. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, tylko na lotniskach. Można sobie usiąść, popracować. To są gniazdka do prądu. Cześć, witajcie w kolejnym dniu w Hiszpanii. Dzisiaj witam Was z miejscowości Coruña. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż trochę Wam pokazać, bo jest pogoda deszczowa i wietrzna, ale postaram się pokazać Wam jak najwięcej z tego miasta. Tutaj widzicie pomnik Marii Pita, która walczyła w obronie tego kraju, a obok jej mąż, to jest ta pani. Jesteśmy na placu, który nazywa się również Maria Pita. Tutaj jest główny budynek rządu. Idziemy na wieżę Herkulesa. Jest to najstarsza działająca latarnia morska na świecie. Tutaj na dole widzimy Rosa dos Ventos. Jest to kamienna róża wiatru wbudowana w ziemię. Jak możecie zobaczyć, ma ona formę dużego, okrągłego kompasu, po którym można chodzić. Jest na nim 8 symboli i każdy z nich ma znaczenie. Każdy z nich odnosi się też do innego terytorium. Oset symbolizujący Szkocję. Czeszka i piszczela reprezentuje mityczne królestwo Tartessos. Według legendy Herkules pokonał tu olbrzyma. Kielich jest symbolem Kornwalii. Muszla symbolizuje Galicję. Jest to również tradycyjny znak rozpoznawczy pielgrzymów podążających do Santiago de Compostela. Kolejnym symbolem jest smok i jest on symbolem Walii. Jest jeszcze koniczyna, triskelion oraz kielich. Pięknie tu. Pogoda mogła być lepsza, ale nie jest źle. Nie ma co narzekać. Wcześniej padało. Całą drogę tutaj jak jechaliśmy, mieliśmy prawie 2 godziny i padało. Teraz nie pada, więc trzeba się cieszyć. I mamy wieżę, jest to wieża Herkulesa, z okresu rzymskiego. Zobaczcie, jak wyglądają okna. One są zamykane przez takie, nie wiem, skały takie same jak ten budynek jest zbudowany, ta wieża. Tutaj jedno okno jest odsłonięte, a te 3 i wyżej macie zasłonięte. Z tej strony mamy morze. A tutaj miasto. Ale tam pada. Mam nadzieję, że nie przyjdzie tutaj. Nic nie widać. Zaczyna padać, więc wracamy. Idziemy się zjeść. I mam nadzieję, że jak skończymy jeść, to przejdzie. I nie będzie padać. Będzie ładna pogoda. A tutaj mamy wodospad. Taki mały, ale jednak wodospad. Patrzcie, jakie mamy mięso w lodówce. A gusto como lo mira, ¿eh? Por aquí las patatas. Buen provecho. Spanish omelette, right? And what is inside? It's potato, onion, and eggs. No, but looks delicious. I know it's yours. But looks great. Calamares z frytkami. Cake and this one? Tarta de la abuela. Grandmother cake. Okay, that's fine. Zjedliśmy pyszny obiad, jak widzieliście, i dalej zwiedzamy miasto. Jeszcze sobie trochę tutaj pochodzimy i później będziemy wracać do Vigo, do miasta, w którym mieszka Cristina i do miasta, w którym się zatrzymałam. Tutaj jest kościół Santa Maria de Campo, który został zbudowany pomiędzy XII a XV wiekiem.
kilometers to arrive to Santiago. Oh, okay. So when you do the Camino of Santiago, you going following the arrows Mm-hmm. and until you get to the zero. How many kilometers to get there? To jest zamek San Anton. Te skały, pomnik, czy jakkolwiek to nazwać, zostało wybudowane w 2001 roku, czyli nie tak dawno. Te skały nazywają się menhiry dla pokoju i mają one łączyć współczesność ze starożytnością. Głównym przesłaniem jest oczywiście pokój. Wskazuje na to nazwa menhiry dla pokoju, tak jak powiedziałam. A po tej stronie mamy miasto. Tam w oddali widać wieżę Herkulesa, którą już widzieliście w tym vlogu. Pięknie słychać fale, morze, ocean, nie morze. Nie wiem, czy wy lubicie, ale ja tutaj mogłabym siedzieć i tak sobie słuchać i się relaksować. Coś pięknego. A cave is there. I don't know the name. Yeah, I don't know if it has a name. Sorry, what did you say? A cave. Oh yeah, there is a cave. Yeah. Hercules, no? Yeah, it looks like. I think it's Hercules. He's going to the Hercules now. I hope tomorrow is sunny because seriously, the color of the water is not really. I mean, I've checked the weather and it's going to be a rainy day. Everyone in Galicia said that it rains a lot in here. And for now, I can see it a lot. Jeszcze jesteśmy w mieście, jest godzina 6:20, to znaczy 18:20 i dalej jest jasno, to znaczy robi się już ciemno, jak widzicie, ale dalej jest jasno. W Anglii o tej godzinie jest już kompletnie ciemno, jest noc i jest to mega fajne, że tutaj jeszcze nie jest, więc jeszcze sobie troszeczkę zwiedzamy i za niedługo będziemy jechać z powrotem do Vigo. Po środku mamy wieżę Herkulesa, po prawej mamy Ocean Atlantycki, a po prawej miasto. Yeah. But just to watch it from here is fine. I love it. Yeah. I mean, I feel scared of the creatures that come inside. Yeah. But I think I would like to go for like. Jestem już na lotnisku w Vigo. Jest to bardzo małe lotnisko, tak jak Krystyna mi mówiła, ale chciałam być wcześniej z tego względu, że tą linią, którą lecę, nie ma możliwości odprawienia się online przez internet, tylko trzeba zrobić to na lotnisku. A jak leciałam z Gatwick tutaj do Hiszpanii, to byłam 2 godziny przed odlotem na lotnisku i ledwo co zdążyłam się odprawić, więc stwierdziłam, że chcę być wcześniej, żeby wszystko było na spokojnie. I tak, zeszło mi tylko 10 minut w kolejce do odprawy.
Z Gatwick była to aż godzina, także mam dość sporo czasu, ale cieszę się, bo jak leciałam tutaj z Londynu do Hiszpanii, to wszystko było w tak totalnym pośpiechu, że masakra, byłam spocona na maksa, a teraz mam troszeczkę czasu, kupiłam sobie kawkę, kupiłam sobie kanapkę z szynką serrano, także sobie na spokojnie zjem śniadanie, wypiję kawę, bez żadnego pośpiechu, później pójdę na kontrolę i spokojnie polecę sobie do Madrytu. Do Madrytu z tego względu, że mam przesiadkę. Nie było bezpośredniego lotu z Gatwick. Jest to lotnisko, z którego zazwyczaj latam z Anglii. Nie lubię innych lotnisk, to znaczy nie ma problemu, mogę lecieć z innych lotnisk, ale jest ono po prostu najbliżej, więc jest najwygodniej dla mnie. Tak jak powiedziałam, nie było bezpośredniego lotu, więc leciałam najpierw do Madrytu i później z Madrytu do Vigo. Także tym razem lecę tak samo, tylko oczywiście odwrotnie, z Vigo do Madrytu i z Madrytu do Gatwick. Tam zostawiłam na lotnisku auto, więc odbiorę sobie auto i jakieś 1,5 godzinki, maksymalnie 2 godzinki, w zależności od korków, będę jechać do domu. Już tak naprawdę nie mogę się doczekać, bo jak wiecie, mam malutkiego synka, który ma 8 miesięcy i bardzo za nim tęsknię. Tutaj w Hiszpanii byłam 3 noce. I może trochę za długo, nie wiem. Ogólnie cieszę się, że odpoczęłam i przyjechałam tutaj, ale bardzo tęsknię za moim synem. Pierwszy raz Eryk spał beze mnie, pierwszy raz zostawiłam go na tak długo. Zazwyczaj jak gdzieś wychodzę, to jest dosłownie godzinka, 2. Ja jestem osobą, która kładzie go spać wieczorem i bardzo brakowało mi tych chwil, także cieszę się, że dzisiaj znowu będę mogła go położyć spać, będę mogła go przytulić, bo naprawdę za nim tęsknię. Jadąc z Southampton do Gatwick autem, miałam chwilę takiej niepewności, takiego dylematu, że może jednak wrócę, może jednak nie będę lecieć. Było mi troszeczkę ciężko i pewnie powiecie, no to mogłaś wrócić, czemu nie? Ale stwierdziłam, że przyda mi się taka przerwa, taki odpoczynek, nie odpoczynek od mojego syna, tylko taki, wiecie, taki self-care. Wydaje mi się, że każda matka, ojciec raz w roku powinien pojechać na 1 noc, 2 noce, na taki totalny odpoczynek, bo naprawdę dużo mi to dało i dużo też przemyślałam, na przykład to, jak wychowuję mojego syna. No, dużo było takich przemyśleń. Cieszę się, że mogłam troszeczkę odpocząć, troszeczkę się zmotywować do dalszego działania, dalszego życia, jeśli mogę tak powiedzieć. Naprawdę było to bardzo fajne. Najlepsze tak naprawdę w tym wszystkim było to, że w końcu mogłam przespać całą noc bez przerywania, 8 godzin. Było to coś wspaniałego. Jak po pierwszej nocy spałam 8 godzin, wstałam i czułam się po prostu wypoczęta na maksa. Tak naprawdę od lutego tego roku do listopada nie spałam całej nocy, nigdy, bo będąc w ciąży miałam problemy, żeby spać. Te kobiety, które oczywiście są w ciąży, wiedzą, jak to jest. To ostatni trymestr, ostatnie 3 miesiące, no są dość ciężkie i pamiętam, że budziłam się około 5, 4, 1 w nocy i nie mogłam spać. Teraz mogłam spać 8 godzin bez przerywania. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Było super odwiedzić Krystynę, moją koleżankę, którą znam z Anglii. Poznałyśmy się w pracy, pracowałyśmy wtedy w laboratorium razem i bardzo się polubiłyśmy. Znaczy ja polubiłam Krystynę, myślę, że ona też, skoro zaprosiła mnie do siebie. Fajnie było ją zobaczyć, fajnie było dowiedzieć się, jak żyje, jak jej się układa. Był to super czas, bardzo się cieszę, że przyjechałam, że pozwiedzałam kawałek Hiszpanii, Galicję. Jak już wiecie, z tego vloga zwiedziłam 3 miasta. Widzieliście, jak było tam pięknie. Nagrałam tyle, ile mogłam. Chwilami było dość ciężko, bo było bardzo dużo ludzi wkoło. Było też dość dziwnie nagrywać siebie przy Krystynie i jej chłopaku. Jakoś tak trochę się krępuję. Przez te w sumie 2,5 dnia ciężko było wszystko nagrać, bo nie miałam zbyt dużo czasu, żeby pozwiedzać i jak też widzieliście, pogoda nie dopisywała za bardzo.
Był deszcz, ale jeden dzień był bardzo ładny, słoneczny, troszkę padało, ale ogólnie było ładnie. Także 50% mojego pobytu tutaj padało, 50% nie. Ale dobra, myślę, że to było takie podsumowanie tego vloga. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda moja kanapeczka z szynką serrano. Kosztowała ona 11,95 euro. Wiadomo, drożej niż w mieście, bo w mieście taką kanapkę można zapłacić 8-7 euro. Jest ona dość droga, ponieważ ta szynka jest jedną, a nawet chyba najdroższą szynką tutaj w Hiszpanii, a przynajmniej w Galicji. Tak wygląda ta kanapka. Chlebek jest świetny, naprawdę wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo i na pewno smakuje świetnie. Chleb tutaj w Hiszpanii jest przepyszny, ja jestem ogromną fanką chleba i ogólnie jedzenie tu w Hiszpanii jest przepyszne. Jakbym tutaj mieszkała, to nie wiem, jak bym wyglądała, ale po prostu bym ciągle jadła i jadła. Dobra, próbujemy. Bardzo dobra, chleb jest świeżutki, jest chrupiący, jest przepyszny. Szyneczka też, tak wygląda ta szynka. To nie wiecie, pewnie byliście w Hiszpanii, ale chciałam Wam pokazać. Kupiłam też taką szynkę dla Dominika, także mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Mam też oczywiście kawkę. Kawka tutaj w Hiszpanii też jest bardzo dobra, bo ta angielska, jak już wspominałam w jednym z moich poprzednich vlogów, jest dosyć słaba, więc nie bardzo mi smakuje. Ja lubię taką fajną, prawdziwą, mocną kawę, a ta jest naprawdę bardzo dobra. Okej. Ja sobie tutaj skończę moje śniadanko i za chwilę będę szła na odprawę, na kontrolę bagażową. Żegnam się już z Wami w moim vlogu z Hiszpanii. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w moim kolejnym vlogu. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać, do polubienia tego odcinka, jeżeli oczywiście Wam się podobał. I do zobaczenia już wkrótce. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, popołudnia, dobranoc. W zależności o której godzinie, o jakiej porze dnia oglądacie tego vloga. Pa, pa!